Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w hiperlightowym, majówkowym nagraniu. Koniecznie chciałem zdążyć przed majówką, więc jest w miarę krótkie. A chciałem zdążyć, aby podzielić się super ważną informacją, która może się przydać wielu osobom na majówkę, jak również na wyjazd do Emilcina z okazji 47. rocznicy. Więc to taki mój obowiązek wobec Polaków, ale także zagraniczniaków. To kolejne, luzackie nagranie z cyklu emilcińskiego. W 14. numerze biuletynu, 6. emilcińskim, będą 4 tematy, 1 długi i 3 krótkie. Oto one. Temat pierwszy. Moja skuteczna metoda na kleszcze. Drugi temat. Super pomysł dla Emilcina. Temat trzeci. Kolejny pomysł dla wsi Emilcin. Czwarty temat. Wolski w galaktyce i wszechświecie. Przejdźmy do pierwszego tematu, najważniejszego. Nazwa kleszcza oznacza rząd zwierząt z gromady pajęczaków spod gromady roztoczy. Jak pewnie prawie wszyscy wiedzą, kleszcze to bardzo niebezpieczne zwierzęta. Kleszcz w czasie ssania krwi wstrzykuje do tkanki człowieka ślinę, która może zawierać bakterie, wirusy i pierwotniaki. W Polsce kleszcze głównie przenoszą boreliozę oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Na kleszczowe zapalenie mózgu jest szczepionka, zaś boreliozę leczy się antybiotykami. Jak są groźne kleszcze dla ludzi, przekonała się pewna dość znana osoba. Od roku czy może dłużej skarży się ona publicznie na dolegliwości związane z ugryzieniem kleszcza. Najprawdopodobniej kleszcz zaraził tę osobę boreliozą, gdyż mówiła ona publicznie, jak pamiętam, że miała ta osoba kłopoty z wykonywaniem różnych czynności, że pogorszyła jej się pamięć, że brała ta postać dużo antybiotyków i że, w zasadzie przez rok choroby, straciła ona przez nią bardzo dużo czasu ze względu na skutki i leczenie choroby. A więc na tym przykładzie widzimy, jak bardzo niebezpieczne są kleszcze. I mówiła ta osoba, że zaraziła się od kleszcza właśnie w Emilcinie, że tam ją kleszcz ugryzł. Ja przypuszczam, że to najprawdopodobniej mogło być w lesie, a ściślej na polanie Jana Wolskiego. Jak się zdołałem zorientować z nagrań na playliście 14 i 14a, na polanie Jana Wolskiego i w drodze na nią występują kleszcze w dużej ilości. Inny przykład współczesny to plaga ukąszeń przez kleszcze u żołnierzy strzegących granicy z Białorusią i szerząca się wśród nich borelioza. Krótko mówiąc, każdy powinien wyciągnąć wnioski z tych wydarzeń i uważać na siebie. Im dłużej kleszcz tkwi w skórze, tym większe jest prawdopodobieństwo zakażenia chorobą. Dlatego kleszcza należy jak najszybciej wyciągnąć. Następnie należy obserwować miejsce wkłucia. Jeśli pojawi się rumień, to może to być skutkiem boreliozy. Metody wyciągania kleszcza i dalszego postępowania, również leczniczego, można znaleźć na stronach medycznych, więc nie będę teraz tego tematu szeroko poruszał. Tylko powiem to, co jest najważniejsze po ugryzieniu, że kleszcza chwytamy pensetą czy też innym specjalnym narzędziem kupionym w aptece. Nawiasem mówiąc, kupiłem sobie w aptece taki chwytak na kleszcze. Chwytamy jego głowę jak najbliżej skóry, czyli dociskając swoją skórę i następnie, bez kręcenia, pociągamy go zdecydowanym ruchem w górę, czyli prostopadle do swojej skóry. Żadnych smarowań masłem czy kremem, bo on wtedy zwymiotuje i zwiększy drastycznie ilość zarazków u ukąszonego. Kleszcze występują w lasach, na łąkach i w parkach. Dlatego wszędzie trzeba uważać i się zabezpieczać stosownie do zagrożenia. No dobrze, a jak możemy się chronić przed kleszczami? Po pierwsze, należy unikać terenu, gdzie kleszcze występują. Po drugie, należy szczelnie osłonić skórę odpowiednim ubraniem, czyli mieć długie rękawy, wąskie mankiety, długie nogawki, wysokie skarpety, najlepiej naciągnięte na nogawki, buty z wysoką cholewą, kapelusz lub czapkę z daszkiem. Korzystne jest noszenie jasnych ubrań, bo widać na nich kleszcze. Po trzecie, należy stosować środki odstraszające zawierające DIT lub ikarydynę, ewentualnie inny skuteczny specyfik. Po czwarte, po każdym powrocie z terenów niebezpiecznych należy dokładnie sprawdzić całą skórę, zwłaszcza pachwiny, pachy, okolice za uszami, zdjęcia w łokciach i kolanach, na karku, włosy, fałdy skórne.
Kleszcz szuka miejsca pokrytego cienką skórą, wilgotnego i dobrze ukrwionego. Ale generalnie może się wbić wszędzie, więc o ile możliwe, należy poprosić inną osobę o obejrzenie miejsc niewidocznych, np. tylnej strony ciała. Jak mówiłem w nagraniu 9 ostatnio, intensywnie oddałem się ciężkiej pracy drwalskiej, sadownictwu i ogrodnictwu. Na terenie, który od zawsze obfitował w kleszcze. Wielu członków mojej rodziny zostało tam przez nie ugryzionych i przechodziło stresy związane z ich wyciąganiem, obserwacją miejsc ukąszeń, a nawet leczeniem. Dlatego postanowiłem, maksymalnie jak mogę, zminimalizować prawdopodobieństwo ukąszenia mnie przez kleszcze. I te wszystkie punkty, wymienione przed chwilą, wcieliłem w życie. A więc punkt pierwszy polegał na regularnym ścinaniu trawy na podwórzu. Wysoka trawa to istna dżungla kleszczowa, co zawsze mogłem zaobserwować na psie, który po jednym przelocie przez wysoką trawę potrafił przynieść na sobie kilka, czy nawet kilkanaście kleszczy. Na podwórzu i okolicy poruszałem się utartymi ścieżkami. I wtedy nawet wsadzałem długie spodnie bądź piżamę w skarpetki, szczególnie gdy byłem w klapkach lub sandałach. A co mi tam? Grunt to bezpieczeństwo. Natomiast w sadzie oraz w chaszczach prawie leśnych unikałem długiego przebywania pod niskimi gałęziami, czyli byłem tylko przez czas potrzebny do wykonania zadania. Jak wchodziłem w wyższą trawę czy w chaszcze, to po wyjściu z nich otrzepywałem ubranie, kapelusz, buty. Zawsze też wybierałem drogę z najmniejszą oraz najrzadszą trawą, zarówno w terenie zadrzewionym, jak i trawiastym. Punkt drugi, czyli ubranie, wyglądał tak. Nawet w największy upał byłem ubrany w dwie warstwy, czyli w podkoszulkę t-shirt oraz koszulę flanelową. Na głowie miałem kapelusz z szerokim rondem oraz okulary ochronne przeciwko gałęziom. Na dole buty z cholewą, kilka par skarpet, w tym jedne długie, spodnie dżinsowe, grube i długie, dość luźne. Do tego wszystkiego miałem rękawice ogrodnicze, w które chowałem mankiety koszuli flanelowej. Teraz przechodzę do najważniejszego punktu, trzeciego. Przeanalizowałem dogłębnie temat środków odstraszających kleszcze. Ponadto z dawnych czasów dokładnie zapamiętałem, że Tyrowski na wyprawę w tropiki zabierał środki z wysokim procentem DIT, czyli z dietylotoluamidem. DIT to organiczny związek chemiczny z grupy amidów metylowa pochodna benzamidu stosowany jako repelent odstraszający między innymi kleszcze, komary i meszki. DIT został opracowany przez chemików armii USA po doświadczeniach zdobytych w walkach w wilgotnych lasach zwrotnikowych podczas II wojny światowej. Pierwszy raz zastosowano go w wojsku w 1946 roku. Szczególnie intensywnie używano go w wojnie w Wietnamie. Do użytku cywilnego DIT trafił w 1957 roku. Dlatego zdecydowałem się na DIT jako najskuteczniejszy i najpewniejszy repelent na kleszcze. No dobrze, ale jakie używać stężenie? Takie sobie zadałem pytanie. Przeszedłem się więc po okolicznych sklepach i aptekach, patrząc jaki jest wybór, co jest w instrukcjach użycia, na ile godzin jest skuteczny, jakie są środki ostrożności przy pryskaniu. Po tej analizie zdecydowałem się na stężenie 30%. I tym preparatem psikałem się cały, od butów po kapelusz, czyli skórę oraz odzież. Ale głównie, nie bezpośrednio na ciało, tylko psikałem preparat na dłoń, a następnie smarowałem skórę oraz odzież, buty, kapelusz i rękawice. Smarowałem również ciało pod odzieżą. Oczywiście używałem również krótkich psiknięć. Psikanie rozpoczynałem godzinę wcześniej, przed pracą, bo w instrukcji jest napisane, że jedynie na kleszcze, o dziwo, skuteczność jest dopiero po 1 godzinie od aplikacji. Jednocześnie, ogólnie, działanie odstraszające preparatu trwa 8 godzin, więc tę godzinę odejmowałem na wszelki wypadek. A to z tego powodu, że sens tej godziny był dla mnie niejasny oraz że te 8 godzin nie wiadomo od którego momentu są liczone. I w praktyce czułem się zabezpieczony przez 7 godzin pracy, przy czym trzeba uważać na dawkowanie, gdyż preparat 30% można stosować tylko raz dziennie. Radzę z uwagą przeczytać całą instrukcję użycia. Na jeden dzień zużywałem średnio od 7 gram do 9 gram specyfiku. Po prostu tyle, ile mi wyszło.
W zależności od chwilowej fantazji w czasie psikania, ale również w zależności od zakresu prac, czasu pracy oraz zagrożenia kleszczami. Tak dokładne wyliczenie zużycia w gramach wynikało z ważenia pojemnika na wadze kuchennej przed i po psikaniu. Musiałem oszczędnie tym specyfikiem gospodarować, bo miałem ze sobą zawsze maksymalnie 2 pojemniki po 200 ml, a pracowałem 6 dni w tygodniu. Dlatego kontrolowałem to zużycie codzienne, żeby nie przesadzić z użytą ilością repelentu. Jak mi zabrakło DIT 30%, to lokalnie udało mi się kupić jedynie DIT 25%. On był skuteczny chyba jedynie przez 5 godzin, więc po tym czasie dopsikiwałem na siebie około 2 gramy na najistotniejsze części ciała. O tyle stwierdzam skuteczność mojej metody, że przez kilka tygodni pracy w chaszczach nie ugryzł mnie ani jeden kleszcz. Dlatego dzielę się z Wami moimi doświadczeniami. Oczywiście żadna metoda nie jest 100% skuteczna. Dlatego, pomimo stosowania tych zabezpieczeń, cały czas czuję zagrożenie kleszczami i jestem ostrożny. I tak przechodzimy do punktu 4. Zawsze można być ugryzionym, więc trzeba się oglądać. Każdego dnia po pracy rozbierałem się z ubrań roboczych i oglądałem się od stóp do głowy. Ponadto prosiłem inną osobę, aby obejrzała mi plecy i tak dalej. W zakres tego punktu wchodzi mycie się. Najlepiej po pracy czy po powrocie z lasu lub łąki umyć się pod prysznicem. Oczywiście, o ile to możliwe, bo na wycieczce górskiej z namiotem jest to niemożliwe. I wtedy właśnie, pod prysznicem czy w wannie, ludzie najczęściej znajdują na sobie kleszcze. Jak widać, trochę wysiłku trzeba włożyć w tę ochronę. Ale to się opłaca. Lećmy dalej. Jak ja widzę problem kleszczy w kontekście wizyty w Emilcinie? Otóż przeciwko kleszczom emilcińskim również bym wcielił w życie te 4 powyższe zasady. Po pierwsze, eksplorując las emilciński, poruszałbym się po terenie bez traw i krzaków, najlepiej drogą. W lesie wybierałbym przestrzenie między wysokimi drzewami, z dala od zwisających gałęzi i krzaków. Na polanie Wolskiego natomiast wybierałbym wydeptane ścieżki oraz najniższą trawę. Po powrocie na drogę oczepałbym się, szczególnie spodnie, ale i resztę odzieży, kapelusz również. A nawet popodskakiwałbym trochę, aby może coś strącić z siebie tym sposobem, szczególnie z butów. Po drugie, miałbym na sobie co najmniej koszulę z długim rękawem, długie spodnie, buty z cholewą, kapelusz z szerokim rondem. Po trzecie, użyłbym DIT 30% w większej dawce, czyli jakieś kilkanaście gram. Krótko mówiąc, podwójnie bym się wysmarował i spryskał. Podobnie jak to przed chwilą przedstawiłem, czyli przed pracą w sadzie. Po czwarte, jeszcze w Emilcinie, po powrocie z lasu obejrzałbym się od kleszczy. A po powrocie na kwaterę obejrzałbym ciało szczegółowo oraz umyłbym się pod prysznicem. No to tyle w temacie kleszczy. Mam nadzieję, że się Wam przyda ta praktyczna wiedza i że nie złapiecie żadnego kleszcza. Przechodzimy do punktu 2, czyli do pierwszego pomysłu dla Emilcina. Jak pewnie wszyscy zainteresowani Emilcinem wiedzą, stoi tam pomnik poświęcony spotkaniu Jana Wolskiego z kosmitami. Powstał on w 2005 roku z inicjatywy Fundacji Nautilus, będącej pod zarządem Roberta Bernatowicza. Teren pod pomnik udostępniła mieszkanka Emilcina. Nie wiem, jaki jest stan prawny tego obszaru, więc nie wiem, kto jest adresatem mojego pomysłu. W każdym razie ja bym proponował postawić tam pomnik 3 postaci ludzkich w rzeczywistej skali wielkości. Jana Wolskiego, Zbigniewa Blani-Bolnara oraz Witolda Wawrzonka. Pomnik ten by stał obok istniejącego pomnika, a widzę to tak. Na przedzie idzie Jan Wolski i wskazuje ręką na obszar zawiśnięcia pojazdu kosmitów, czyli wskazuje ręką trochę do przodu, trochę w górę. Za nim idzie Zbigniew Blania-Bolnar. Na ramieniu ma zawieszony magnetofon w futerale, zaś w ręku trzyma mikrofon i nagrywa Wolskiego, prawie goniąc go z mikrofonem, żeby dobrze nagrać słowa rolnika. Cała scena jest dynamiczna, czyli pomnik oddaje dynamikę akcji. Za nimi idzie Witold Wawrzonek, na przykład z aparatem fotograficznym na szyi i robi zdjęcie koron drzew, gdzie wisiał pojazd kosmitów.
czyli pomnik przedstawiałby scenę, gdy są oni na polanie i Jan Wolski pokazuje im, gdzie wisiał pojazd kosmitów. Taki pomnik to byłby dopiero hit turystyczny. Ludzie by sobie robili zdjęcia, na przykład w pozie trzymania rękoma którejś rzeźby. A przy okazji uwiecznione by były te 3 historyczne postacie. Teraz przechodzimy do punktu 3, czyli do drugiego pomysłu dla Emilcina. Adresatem pomysłu jest właściciel polany Jana Wolskiego. Pomysł polega na rozkręceniu biznesu hotelarskiego i turystycznego na polanie. Hotel bym nazwał Polana UFO. Postawiłbym go tak, żeby z okien pokoi był widok na miejsce, gdzie zawisł pojazd kosmitów. Tak, żeby goście mogli sobie patrzeć przez okna na to miejsce. Czyli na przykład hotel mógłby mieć 2 skrzydła prostopadłe i stać w drugim rogu polany. A w miejscu pojazdu postawiłbym taką atrakcję turystyczną w postaci imitacji pojazdu kosmitów. Oczywiście zainstalowaną w powietrzu, tym razem faktycznie na jakichś porządnych filarach. Za opłatą można by wjechać do pojazdu kosmitów, obejrzeć wnętrze pojazdu oraz popatrzeć z góry na polanę. A na dole, pod jakimś zadaszeniem przezroczystym, postawiłbym imitację wozu Jana Wolskiego, zaprzężonego w imitację konia. A może nawet dałoby się wykorzystać autentyczny wóz Jana Wolskiego. Taki hotel mógłby, poza sezonem wakacyjnym, organizować imprezy integracyjne dla firm. Gdyby coś takiego tam było, to z chęcią bym się tam udał na kilka nocy. To by była fajna atrakcja turystyczna. Można by zorganizować przejażdżki wozem końskim, trasą Jana Wolskiego, tak jak on jechał przed spotkaniem z kosmitami, jak to opisałem w nagraniu 13. Podobne rozwiązanie z kopią pojazdu i z trasą dla turystów jest w lesie Rendlesham w Anglii, gdzie wylądowali kosmici. Tym przypadkiem ufologicznym szczególnie się fascynuje Robert Bernatowicz. Powstała tam bardzo popularna 4-kilometrowa trasa upamiętniająca tamto spotkanie z kosmitami. Na końcu tej trasy, na polanie, na której miał wylądować obiekt kosmitów, stoi jego wierna kopia. W Rendlesham pojazd kosmitów jest wielkości małego czołgu, w kształcie i rozmiarze zgodnym z opisem świadków. Oczywiście taką inwestycję w Emilcinie należałoby poprzedzić badaniem, czy to by się opłacało, czy byliby klienci, bo oczywiście mój entuzjazm jako fana Emilcina nie dowodził danego biznesu. Zbliżamy się do końca. Ostatni punkt hiperlightowego biuletynu to myśl o sławie Wolskiego we wszechświecie. To, że Jan Wolski ukłonił się kosmitom na pożegnanie i że jeszcze zdjął przy tym czapkę, mogło mu przynieść sławę w całej galaktyce, a może i dalej. Otrzyma wyobraźni Wicę, taką knajpę, jak w scenie z filmu Gwiezdne Wojny. Część 4, Nowa Nadzieja, który to film, warto nadmienić, wpuszczono do kin w 1977 roku, czyli na rok przed Emilcinem. Pewnie pamiętacie tę kantynę, w której spotykali się różnych ras piloci pojazdów kosmicznych. I dalej widzę otrzyma wyobraźni, jak w takiej knajpie piloci różnych ras opowiadają sobie historię, jak to skromny ziemianin, rolnik, ukłonił się kosmitom i pożegnał się z nimi zdejmując czapkę. Myślę, że postać Jana Wolskiego może być szeroko znana wśród kosmitów. Wolski zachował się wtedy jak trzeba, możemy być z niego dumni. Jestem ogromnym fanem tej historycznej postaci. Na tym kończę hiperlightowy, 14 numer biuletynu analitycznego. Myślę, że moje informacje o zapobieganiu ugryzieniom przez kleszcze mogą się przydać ludziom planującym wizytę w Emilcinie i w ogóle wszelkim osobom wyjeżdżającym na łono natury bądź żyjącym poza miastem, a nawet osobom odwiedzającym parki miejskie. To są informacje w sam raz na majówkę, dlatego chciałem zdążyć z emisją w kwietniu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziękuję za suby, lajkowanie, komentarze, za polecanie moich nagrań oraz za inne działania pozytywne. Przypominam o moich wcześniejszych nagraniach. Wszystkie, dla ułatwienia słuchania, zgromadziłem na jednej playliście o numerze 00. Są one jeszcze ciekawsze niż ten hiperlightowy odcinek.